Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałabym podzielić się moimi doświadczeniami z nauką języka polskiego. Kiedy przyjechałam do Polski, wszyscy mówili po polsku, ale ja znałam tylko angielski. Czułam się, jakbym nie mogła zrobić ani jednego kroku. Bez mojego polskiego męża byłam jak osoba z niepełnosprawnością. Kiedy rozmawiałam z jego rodziną lub ze znajomymi, mój mąż musiał tłumaczyć każde zdanie, jedno po drugim. To było bardzo niekomfortowe doświadczenie. Więc pomyślałam, dobra, nauczę się trochę polskiego. Na początku nie miałam wobec siebie zbyt wielkich wymagań. Uczyłam się tak sobie na ludzie. Kiedy potrzebowałam pomocy, potrafiłam powiedzieć ratunku i pomocy. Umiałam też powiedzieć kochanie, jestem głodna. Ale z czasem nauczyłam się więcej słów. Tych słów było już tyle, że mogłam na pół zgadywać i rozumieć komiksy o kaczorze Donaldzie. Byłam z tego bardzo dumna. Nagle nabrałam pewności siebie i motywacji do dalszej nauki. Myślałam, że nauka języka polskiego jest jak spacer w górach. Jeśli będę iść krok po kroku i się nie poddam, to w końcu dojdę do celu. Ale to była wielka iluzja. Nie wiedziałam, że czekają na mnie językowe Himalaje. Będę się wspinać. Zabraknie mi tlenu. Zmarzną mi ręce i nogi. Skończy mi się siła. Załamie mi się psychika. Zgubię drogę. Przyjdzie noc. Będę się bać. I ogarnie mnie rozpacz. Dlaczego język polski jest taki trudny? Każde chińskie dziecko uczące się polskiego zadaje to samo pytanie. Polski jest zupełnie inny niż chiński i również inny niż angielski. Nawet jeśli ktoś zna trochę angielskiego, to niewiele to pomaga w nauce polskiego. W porównaniu z polskim, angielski jest naprawdę prosty. Teraz każde zdanie po polsku mówię tak, jakby osoba z zapalciem siedziała w toalecie. Bardzo starała się wydusić z siebie coś sensownego. Najpierw myślę, co chcę powiedzieć. Potem szukam odpowiednich polskich słów. Potem buduję zdanie. A kiedy zaczynam mówić, muszę jeszcze myśleć, jaka forma gramatyka jest poprawna. Czasem najpierw układam to zdanie po angielsku, a dopiero potem tłumaczę je na polski, bo tak jest łatwiej niż bezpośrednio z chińskiego. Ten proces nie trwa jednej sekundy. To trwa kilkadziesiąt sekund, minutę, czasem nawet kilka minut. Te sekundy są dla mnie psychicznie bardzo bolesne. Nie mogę znieść tego, że w takim tempie i w taki sposób miałabym rozmawiać z Polakami. Dlatego, kiedy Polak umie mówić po angielsku, wolę rozmawiać po angielsku. Poza tym, gdziekolwiek nie pójdę, mój mąż jest zawsze ze mną i to on rozmawia z ludźmi, więc nie mam wielu okazji, żeby mówić po polsku. Chciałam znaleźć partnera do wymiany językowej w internecie.
Ale mój mąż powiedział, lepiej nie rozmawiaj z mężczyznami, bo oni mogą mieć nieczyste intencje. Teraz mam jedną stałą partnerkę językową. To polska dziewczyna, która bardzo dobrze mówi po chińsku. Ona pomaga mi ćwiczyć polski, a ja pomagam jej z chińskim. Ale każda rozmowa z nią to dla mnie cios. Rozmawiamy o wielu tematach. Więc zwykle nie potrafię powiedzieć więcej niż kilka pełnych zdań. Zawsze pojawia się mnóstwo słów, których nie znam. Znowu to uczucie zaparcia. Bardzo nieprzyjemne. A na domiar złego, ja jestem dość leniwa, jeśli chodzi o naukę słówek. Myślę, że muszę się zmusić do zapamiętywania słów. To jest bardzo ważne, prawda? I jest jeszcze inny okropny problem. Polski brzmi dla mnie jak łamaniec językowy. Nieważne jak mówię, nigdy nie jest płynnie. Mój język biega w ustach w lewo i w prawo, a efekt i tak jest inny niż u Polaków. Jakbym zamiast iść prosto, co chwilę potykała się o kamienie. Bardzo podziwiam Polaków. W jednym zdaniu macie tyle liter. Jak wy to robicie, że mówicie tak szybko i nie gubicie ani jednej litery? Oglądam polskie filmy w internecie i kompletnie nie nadążam. Słowa wylatują z was jak kule z karabinu maszynowego. Łapię jedno, dwa słowa, ale dalej nie mam pojęcia, o czym mówicie. Ja uważam, że najlepszymi rozmówcami do nauki języka są starsze polskie panie. One mówią dużo i wolno, idealne do ćwiczeń. Ale niestety nie mam takiej babci do rozmów. Kolejny problem to wymowa i intonacja. W ogóle nie umiem wymówić L. Czy ktoś może mnie nauczyć, jak mówić L? Do tego moja intonacja jest 100% cudzoziemska. To jak gotowanie. Za dużo soli, za słone. Za dużo cukru, za słodkie. Bycie dobrym kucharzem językowym wcale nie jest takie proste. Następny problem jest oczywiście gramatyka. Skomplikowana gramatyka. Mam wrażenie, że polska gramatyka wygląda na logiczną, ale w rzeczywistości jest pełna wyjątków. Trzeba zapamiętać bardzo dużo rzeczy. To nie jest trudne jak matematyka. Raczej, że jak zapamiętasz, to już umiesz. Problem w tym, że ja po prostu tego nie pamiętam. Dla mnie to wszystko jest strasznie skomplikowane i zupełnie niepotrzebne. Chińska gramatyka jest bardzo prosta. Podsumowując, język polski jest niemożliwie trudny. Jestem bardzo ciekawa, jak wyglądała wasza nauka języka polskiego w szkole. Czy dla was też była to droga przez mękę? Na koniec moja osobista opinia. Język polski mógłby być trochę prostszy. Język nie musi być statyczny. Powinien stale ewoluować, aby
umożliwić prostą i skuteczną komunikację. Polacy powinni nad tym pracować, bo jeśli polski będzie taki trudny, coraz mniej ludzi będzie chciało się go uczyć, a w końcu język polski całkiem zniknie. Dobra, to już koniec dzisiejszego filmu. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia za tydzień.